Witam was z Bangkoku, witam was ja. Ja. Jeżeli chodzi o Bangkok, nie ukrywam, że na pewno jest to miejsce, na którego znajdziecie milion przewodników. Zwłaszcza, że Piotr Pająk i Lala Horosz zrobili e-book na temat Tajlandii ogólnie. Więc nie będziemy tutaj udawać znawców, nie będziemy tutaj dawać konkretnych informacji, jak zwykle. Specjalnie nie zakupiliśmy żadnego e-booka, ani nic, nie przygotowywaliśmy się przed. Nie ze względów braku chęci, tylko po prostu chcemy sami go poznać, sami odkryć. W tym odcinku idziemy zobaczyć, jak to miasto naprawdę wygląda. Nie ukrywam, że oczywiście wczoraj wyszliśmy sobie, ponieważ przyjechaliśmy wczoraj. I powiem wam szczerze, że bardzo ładnie wyglądało miasto. Było bardzo kolorowe, dużo budynków wysokich. Słuchajcie, chyba skończę ten wywód, jak będziemy gdzieś w jakimś bardziej cichym miejscu, ponieważ wyszliśmy, dochodzimy do głównej ulicy i jest na maksa głośno. Patrzcie sami, jak to wygląda. Zaznaczyłem, że chcemy się dostać do Wat Po, czyli świątyni odpoczywającego Buddy. Wybraliśmy, że pojedziemy autobusem, jak na razie, więc czekamy na przystanku i podobno kupuje się bilety u kierowcy i ceny wahają się między 6 a 40 batów w zależności od autobusu, długości przejechanej trasy. Pewnie nie staję na tym przystanku. Nie staję na tym przystanku. Dobra, teraz jestem wkurzony. 12 seconds later. We want to go to... Wat Po? What for? Yes. 400 baht. 400 baht. Yes. Hello. No meter. No meter? Yeah. Why? Okay. No. 300. 250 and we can go. Traffic jam. Okay, thank you. No nie udało się, nie dogadaliśmy się. Chciał za 7 km za 20 minut, chciał od nas wziąć najpierw bilet 400. My powiedzieliśmy, że chcemy ten taksymiter, żeby włączył po prostu i tyle. On powiedział, że jest duży korek i że on nie włącza i że on może... Okej. Udało się z 400. Nie powiem, bo stargowałam na 250. Nie wiem, ile finalnie to jest i nie wiem, czy generalnie to jest dobra cena. Ogólnie uważam, że to i tak za dużo. I tak jestem zadowolona jak na pierwsze negocjacje. Za ile jedziemy? Za 7 km? No za 7 euro. Za 7 euro. To dużo. W tym przypadku nie ma czegoś takiego jak targowanie się i połowa cen. W tym przypadku jest włączone to urządzenie, którego nie będę mówił, jak się nazywa. To wychodzi mega tanio, ale no niestety nie udało nam się załatwić, żeby to włączyć. Bye. Jak podobało ci się miasto jadąc? Ogólnie to mi się nawet podoba. Te budynki, te ich świątynie i takie rzeczy są troszkę takie kiczowate, w sensie to jest taki styl. Kurczę, ale to jest chyba taki styl azjatycki po prostu. Czy te tuk-tuki, czy coś. Do Buddy stajemy. To jest jakiś hit po prostu. Chcieliśmy wejść sobie do świątyni, która nazywa się jak? Wat Po. Aczkolwiek nie udało się, ponieważ jest tam jakaś ceremonia i możemy wejść dopiero po 12. I słuchajcie, strażnik powiedział nam, że możemy sobie wziąć tuk-tuka, tylko żebyśmy nie brali prywatnego, a prywatne są z białymi tablicami rejestracyjnymi, a żółte z żółtymi tablicami rejestracyjnymi to są tuk-tuki, które są państwowe. I powiedział nam, żebyśmy sobie zrobili teraz taki tour, jakiś stojący Budda, później jakiś widok. Ja nie pamiętam, jak się nazywają te miejsca. Ja też nie, ale to były chyba 3 albo 4 miejsca. Jakoś tak. Załatwił nam tuk-tuka za 100, który na nas zaczeka, więc generalnie super. Powiedział, że prywatne tuk-tuki zazwyczaj biorą za to 500-600 batów, a my mamy tutaj za 100. Ogólnie to tak nawet ciekawie to wygląda, ale no chyba nie moje klimaty. Może jakby to było w jakiejś takiej wiosce, jakaś taka świątynia na jakimś wzgórzu, miało to taki jakiś inny klimat, to może spoko, ale tak w centrum miasta takie coś. Zobaczmy jeszcze te inne, może wtedy zmienię zdanie. No i właśnie teraz możecie podziwiać minimalny jakiś tam widoczek na Bangkok. Zastanawia mnie jedna rzecz, zawsze u wszystkich na vlogach i ogólnie na jakichś zdjęciach i tak dalej, jeżeli ktoś robi zdjęcia w Bangkoku, to te zdjęcia są takie bardzo ładne, ale szare, w sensie szare. Niebo jest szare i nie wiem, zastanawia mnie to, czy to jest kwestia smogu. Możecie zobaczyć, widzicie tam te budynki, wszystko z taką powłoką, tak jakby tu było niebiesko.
A tutaj jest taka powłoka, no nie wiem. Nie możemy dać się zrobić w konia, bo wozi nas po jakichś informacjach turystycznych. Jakoś tak wyszło. No więc wysłałem Magdę, żeby tam weszła na chwilę. On chciał, żebym ja też szedł. Ja mówię, że nie chcę. On coś zaczął mówić, ale to, że policja jak przyjedzie, że tam w środku, że tu gorąco, że wodę, żebym się napił. Mówię, że mam wodę. Napiłem się wody i siedzę, zostałem w tuk-tuku. Nie wiemy tak naprawdę, na ile to jest napędzanie wszystkich ich lokalnych biznesów, że my przyjedziemy, złapie nas jedna osoba, załatwi nam tuk-tuka i on nas już wozi po tych miejscach, co właśnie oni tam mają swoich znajomych i to się tak napędza karuzela zarobkowa. Aczkolwiek zobaczymy. Teraz niby mamy podjechać na jakiś widok, że widać rzeczywiście podobno cały Bangkok czy coś takiego. Twierdzą te babki tam w środku, że teraz jak chcemy jechać na Phuket, to że jedna noc kosztuje 715 euro za noc i w ogóle, i że jest mega drogo i że one to mogą trochę taniej zorganizować, ale nie wiem, na ile to jest naciąganie turystów szczerze tutaj. Wydaje mi się, że to wszystko, ten cały tour to jest jeden wielki wałek. Teraz na przykład gość powiedział, że chodźmy do jakiegoś fashion district i oni chcieli tutaj nas namówić żebyśmy kupili sobie koszulę, w sensie Mikołaj, żeby kupił. Wydaje mi się, że ten cały trip, który teraz robimy, to jeden wielki wałek na naciąganie turystów i daliśmy się na to zrobić. To jest wszystko to, że to są niskie ceny i zorientowaliśmy się szybko. Ja już mu powiedziałem co i jak. No. Wracamy z powrotem. Totalnie. Tak. Okej. Zniknęliśmy po obiedzie. Ale to dlatego, że napotkaliśmy duży problem. Ogólnie problemem będzie też muza, która tutaj leci. Same problemy. Dało nam do myślenia to, jak pojechaliśmy do tego biura turystycznego, że faktycznie jest ten chiński Nowy Rok. No i słuchajcie, my wybraliśmy się do Tajlandii z myślą, że nie rezerwujemy nic oprócz jednego noclegu w Bangkoku na 4 noce. Ponieważ ten oto osobnik stwierdził, mówi: Magda, Tajlandia jest taka do podróżowania easy i w ogóle, Stop. Ja byłem zajawiony na Tajlandię. Nie wiem, miałem jakoś zakrzywiony trochę obraz tego, że to będzie super łatwe podróżowanie, że nie musimy wybierać miejsc. Znaczy nie był to zakrzywiony obraz, to była informacja ogólnodostępna, że Tajlandia jest tania do podróżowania, bardzo łatwa. Źródeł. To jest tak, nie neguję, że nie jest łatwa do podróżowania, tylko założenie było takie, że jest łatwa do podróżowania, że jest mega tania, że jest świetnie, super pięknie, ciepło, ładnie, fajnie i że można sobie postawić na takie coś, że po prostu jeden nocleg bukujemy i przyjeżdżamy, wypożyczamy skutery i zatrzymujemy się już w miejscach, które nam się po prostu spodobają. Na 2-3 dni noclegi bukujemy sobie na bieżąco jak gdyby. Filipiny były zaplanowane, Tajlandia postawiliśmy totalnie na inny plan, to był mój pomysł, przyznaję się do tego. Zderzyliśmy się z rzeczywistością, ponieważ okazuje się, że 29 stycznia chyba tak, jest chiński Nowy Rok. No i słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że wszystko jest zabukowane i ceny tego, co zostało, są naprawdę tak olbrzymie, że jeżeli my mamy dać za od 5 do 7 nocy na jakimś Phuket lub Krabi, gdzieś w tamtych bardziej terenach, $1000, no to przepraszam bardzo, ale to nie jest tanio. to nie jest wcale tanio. My za noclegi w Los Angeles, które były w miarę dobrych lokalizacjach i to były bardzo spoko noclegi, my płaciliśmy około takich kwot w stylu na przykład $900 za 5 nocy. Wiemy, że to było dużo, tylko że jeśli chodzi o Stany, no to... Nie, jak na Stany było, to było okej, Dałoby bo się to taniej zrobić, ale jeśli chodzi o miejsca, chcieliśmy brać takie miejsca po prostu fajne. bezpieczne też. Bezpieczne, fajne, w dobrych lokalizacjach, no to trzeba było tyle dać, to nie były super żadne luksusy, ale to też, to był okej standard po prostu, nie? I my liczyliśmy, że tutaj będzie przepaść i na Filipinach była przepaść finansowa, warunki były średnie, ale była przepaść. Przyjechaliśmy tutaj, uziemiliśmy się troszkę, bo dopiero za 3 tygodnie wylatujemy stąd do Singapuru, a z Singapuru już dalej, ale o tym wam na razie nie powiem, gdzie lecimy, ale będą to na pewno dużo bardziej kosztowne kierunki, Tak. więc musimy zostawić sobie zapas gotówki, a tu utknęliśmy, a tu, żeby tanio coś zrobić w tym momencie, będzie kłopot. Jeśli chodzi o jedzenie i transport, jest super tanio. Dzisiaj za obiad zapłaciliśmy 100 tajskich batów za 2 osoby, więc to była naprawdę śmieszna cena, więc pod takim względem ale zostały nam 2 dni w Bangkoku i musimy gdzieś wybrać się dalej i teraz jest problem gdzie, bo wszystko jest sprzedane, wybukowane, albo ceny są właśnie takie jak mówiłem, czyli tydzień gdzieś zatrzymania się równa się z wydaniem $1000, więc na to sobie nie możemy pozwolić, więc będziemy próbowali to jakoś ugryźć taniej, a co z tego wyjdzie i jak się nam to uda, to na pewno dowiecie się oglądając dalej nasze materiały. Nie wiem, co teraz zrobimy. Jestem trochę zawiedziona i trochę
wkurzona, bo jak na razie nic nie idzie po naszej myśli, ale warto, żebyście wiedzieli takie rzeczy, ponieważ w internecie zazwyczaj wszyscy przedstawiają wszystko mega kolorowo, a tutaj proszę bardzo, jesteśmy w przepięknym hotelu, który będziemy mieć jeszcze 2 dni, w zasadzie tylko jutro, a pojutrze musimy się już wymeldować, nie mamy żadnego noclegu, ceny są horrendalne, niektóre są nawet większe niż w Stanach i to grubo większe, więc... Co mamy teraz zrobić? Moja propozycja? Idziemy na Chinatown. To jest tu bardzo duży młyn. Są bardzo wąskie te chodniczki, wydzielone strefy dochodzenia. Jest tu normalna droga, jak widzicie, ruch jest spory. Także ciężko się idzie. Jest sporo ludzi, sporo stoisk, bardzo pysznie to wygląda i bardzo czysto. Byłam w szoku, że aż tak czysto to wygląda. Na samym początku byłam przekonana, że będzie to wyglądać średnio, ale teraz widzę, że naprawdę odważę się czegoś spróbować. Can I get... Byłam pewna, że pani nam to wyciśnie, a miałeś to przygotowane i zalała tylko. Nie znają tej waluty widocznie w monetach, a ja już nieco kumam, więc wydaje mi się, że jest ok. Sorry. Okay. Thank you. No problem. Chyba dałeś złą walutę. Nie może być, nie, to jest... 2 dychy, no, ale mogę mieć jeszcze z Filipin. Nieważne. Jak? Myślę, że są ludzie, którym może to smakować. Jest to mega słodkie. Spróbuj. No, myślę, że następnym razem wolałbym wybrać coś innego, na przykład jakiś sok. Pomarańczy, mango, ananas, cokolwiek. Fajnym jest, że jest to wszystko przystrojone i faktycznie mamy tutaj teraz styczność z takimi lampionami, które zdobią całą ulicę. Jest tutaj taki straszny młyn, że ja tego nie mogę przeżyć. Po prostu strasznie ciężko jakkolwiek skoncentrować się na czymś, ponieważ jest tyle bodźców, które jakby uderza w uwagę, że naprawdę bardzo ciężko mi się skupić, bo tutaj jest jedzenie, tu są jakieś dodatki, tu jest ten dźwięk, tu jest ten huk. No nieźle. Plus jeszcze do tego ludzie, którzy się mega pchają, bo Mika już pewnie wspomniał wcześniej, ale te chodniki są na maksa małe, więc ciężko jakkolwiek przejść, no i jest bardzo gorąco. Wchodzimy w jakąś sesję jedzeniową, także Magda musi coś wybrać dla siebie, bo ja chyba na nic się nie skuszę. Ja bym chciała zjeść jackfruta i widzę go tutaj częściej, więc może byśmy się na takiego skusili. Jest tak klimatycznie, tak bardzo zadymione. Różne zapachy się mieszają, można dostać oczopląsu od tych różnych światełek i taka jaka jest tu masa jedzenia, to jest szok. Tak, patrzcie na to. Po prostu jest wszystko. Właśnie kupiłam sobie jakieś pierożki. Oczywiście wegetariańskie, ponieważ na nic innego się nie odważę. Ku tej przemiłej pani tutaj. I teraz testujemy. Nazywa się to dim sum. Dobre. Wydaje się być jakby w środku ryż, nie wiem. Bardzo dobre. Chcesz spróbować? Serio nie? Okej, to idziemy. Spoko. Uwaga, mam jackfruta, słuchajcie. Testuję go teraz. To co będę jadła, to co kupuję przy stoisku, będę jadła przy stoisku. Tak wygląda. Dobre. Ja próbuję porównać do czegoś ten smak. Spróbuj. To zobacz. Tragedia. Strasznie szkoda, że nie można tego spróbować sobie pojedynczo, tylko trzeba to kupować od razu w całej paczce, ponieważ nie wiemy co jeść. Bierzemy to, co wygląda dobrze, no i te smaki są średnie. A więc tak, podsumowując,
Chinatown. Było super. Fajnie było takie coś zobaczyć. Naprawdę było dużo różnych bodźców. Jeżeli ktoś lubi jeść takie potrawy, to taki street food, to myślę, że na pewno znajdzie coś dla siebie. Dla nas to nie jest jakieś super, nie jesteśmy super smakoszami kulinarnymi, jak widać, więc to było bardziej przyjście tu w formie ciekawostki. Myślę, że to jest miejsce, które każdy, będąc w Bangkoku, powinien odwiedzić.